Witam serdecznie w następnym wideo poradniku, w którym pokażę, w jaki sposób tworzyć model centralny w programie Revit i pracować w grupie nad projektem. Zapraszam serdecznie, Wojciech Ciepłucha. Aby włączyć moduł współpracy na modelu centralnym w Revicie, należy włączyć projekt, który już jest gotowy, podmodelowany, lub stworzyć nowy projekt z szablonu. Po stworzeniu nowego projektu z szablonu możemy w nim umieścić kilka elementów, które będą znakiem rozpoznawczym dla tego projektu. Stwórzmy w tym momencie na razie kilka osi, które ze sobą skopiuję. Użyłem skrótu GR do tworzenia nowej osi, następnie je kopiuję. Dla przykładu umieściłem tutaj 3 elementy. W tym momencie są to osie, mogą to być ściany, mogą to być też inne poziomy. I teraz mój projekt jeszcze nie jest zapisany, więc przed włączeniem modułu współpracy, jeśli nie otwierałem projektu, tylko tworzyłem nowy z szablonu, program będzie chciał, abym go zapisał. Więc ja zapiszę go na razie dla przykładu na pulpicie, bo w tym momencie to nie będzie model centralny, tylko to będzie plik, który będzie służył, żeby z niego model centralny stworzyć. Więc zapisuję go na razie na pulpicie lub w jakiejś znanej lokalizacji i w tym momencie jest już to zapisany plik i w następnym kroku przechodzę do zakładki Współpracuj i później przechodzę do modułu Współpracuj. Mamy dwie możliwości współpracy. Możemy współpracować w sieci LAN i możemy także współpracować w usłudze BIM 360, jeśli mamy taką wykupioną. Aby pracować w sieci, musimy mieć dostęp do dysku sieciowego, który będzie zmapowany na każdym komputerze osoby biorącej udział w procesie modelowania. Możemy taki dysk zmapować z sprzętu QNAP-a lub Synology i odpowiednio go ustawić w danym komputerze. I taki folder też ma odpowiednie ustawienia uprawnień, tak żeby każdy z nas mógł pliki odczytywać i pliki zapisywać. To jest ważne i to jest kwestia ustawień już w samym QNAP-ie, więc ja dzisiaj opowiem, w jaki sposób tworzyć taki model centralny, a o ustawieniach QNAP-a i w jaki sposób zorganizować sobie mapowanie dysków i rozdzielanie uprawnień w sieci nagramy osobny wideoporadnik. Więc włączyłem moduł współpracy i w tym momencie mam dostępne różne zakładki z modułu współpracy. I teraz pierwsze zapisanie tego projektu jako modelu centralnego musi się odbyć w lokalizacji, do której ma dostęp kilka osób z naszego biura projektowego lub kilka osób, z którymi będziemy tworzyć taki projekt. Więc przechodzimy teraz do lokalizacji sieciowej. W tym momencie u nas to będzie dysk P. Jest to zmapowany folder z dysku sieciowego QNAP-a, projekty, w którym jest stos różnych folderów, między innymi folder z naszym projektem. Przechodzimy do folderu z naszym projektem, utwórzmy go sobie, jeśli takiego nie mamy. I dobrą metodą jest też stworzyć sobie wewnątrz następny folder, czy ścieżkę różnych folderów, które będą wskazywały, jakie pliki mamy w danym projekcie, między innymi pliki Revita. Mogą tam też być mapy, mogą tam też być dokumenty, odebrane maile, wysłane. W tym miejscu będziemy zapisywać model centralny Revita, czyli model, w którym się będą wszyscy łączyli. Centralny nazywamy taki model. Przejdźmy do zakładki Opcje, wejdźmy do folderu, przejdźmy do zakładki Opcje i tutaj widzimy, że pierwsze zapisanie to będzie ustawienie tego modelu jako model centralny po zapisaniu. Liczbę kopii tutaj mogę dać około 50 i to jest wyszarzone, więc ja nie mogę tego wyłączyć. Klikam OK. Dobrą praktyką też jest dodać do nazwy modelu, który będzie modelem centralnym, modelem matką,
nazwę centralny, tak aby każdy użytkownik wiedział, że to jest model centralny utworzony do współpracy. Zapisujemy ten plik na naszym dysku sieciowym i do niego powinni mieć dostęp inni uczestnicy biorący udział tutaj w projektowaniu. Ten etap został wykonany, czyli zapisanie modelu centralnego. Pierwszą rzeczą, którą możemy tutaj zrobić, jest jeszcze synchronizacja z plikiem głównym, czyli przechodzimy do synchronizuj z plikiem głównym. Pierwsza synchronizacja odbywa się z tym projektem, który teraz utworzyłem, czyli sam ze sobą się synchronizuje i widzimy, że ścieżka naszego projektu to jest BIM projekty i taką ścieżkę każdy użytkownik będzie miał na swoim komputerze. Możemy tutaj dodać komentarz start i zwolnić wszystkie zadania użytkownika, ponieważ domyślne zadanie zostało utworzone zadanie 1 i wszystkie elementy, które są w projekcie, zostały do niego przypisane. Możemy też to zmieniać, to będzie w następnym wideo poradniku. Następnie klikam OK i widzę, że niektóre z tych elementów pojawiają się w taki sposób, że jest nowa ikonka i jest ikonka do udostępnienia tego elementu do edycji, ponieważ żadnego elementu nie jestem właścicielem i w zadaniach także wyświetla informacja, że żadny z tych elementów w tym momencie nie jest dostępny do edycji. Klikamy OK. Taka sytuacja jest odpowiednia. Jeśli jakieś elementy są dostępne do edycji, należy jeszcze raz synchronizować i tutaj kliknąć, aby po przeprowadzeniu synchronizacji też zwolnić elementy wypożyczone i zadania użytkownika. Projekt jest zapisany, synchronizowany, możemy go zamknąć i w ten sposób utworzyliśmy model centralny. Teraz w jaki sposób na nim współpracować? Aby na nim współpracować, musimy go zamknąć i już go nigdy nie otwieramy, ponieważ otworzenie modelu centralnego może spowodować jego uszkodzenie, jeśli ktoś w nim będzie jeszcze pracował. Więc aby współpracować z modelem centralnym, przechodzimy do zakładki Otwórz, przechodzimy do tej ścieżki, gdzie mieliśmy utworzony na serwerze nasz model centralny, klikamy na niego raz i tutaj na dole przechodzimy do tego okna i sprawdzamy, co w tym miejscu się znajduje. Program podpowiada nam, że zostanie stworzony nowy lokalny model, czyli zapisana lokalna kopia tego projektu muzeum i następnie będę mógł z innymi osobami współpracować na tej zasadzie, że będę pracował na swoim nowym lokalnym pliku, który jest zapisany na C dokumenty domyślnie i następnie będę synchronizował się modelem centralnym, czyli służy on jakby w wymianie informacji. Klikam Otwórz i taki model centralny utworzył kopię lokalną z nazwą użytkownika. Nazwa użytkownika w tym wypadku jest to mail, który został przypisany do licencji lub jeśli nie jesteśmy zalogowani, możemy też nazwę użytkownika zmienić w plik, opcję i w tym miejscu będzie dostępna możliwość zmiany nazwy użytkownika, jeśli nie będziemy zalogowani w usłudze Autodesk. Zatwierdzamy i teraz mogę przystąpić do współpracy z innymi osobami. Dziękuję serdecznie, zachęcam do polubienia naszych filmików, do subskrypcji kanału i kliknięcia łapki w górę. Do widzenia i do usłyszenia w następnym wideo poradniku.